Witam na moim kanale. Nazywam się Waldemar Smolarczyk. Jestem pasjonatem poznawania wszystkiego, co ciekawe i doszukiwania się ukrytych prawd zgodnie z założeniem, że prawda absolutna nie istnieje. Jeśli podoba Ci się to, co robię i oczekujesz coraz lepszej jakości moich materiałów, zapraszam do wspólnego rozwijania mojego kanału poprzez subskrypcje i dobrowolne wpłaty. Linki podaję u góry strony. Wiedza zawarta w tym filmie jest tak obszerna, że zdecydowałem się podzielić ją na dwie części. Pierwsza część opowiada o historii wynalezienia pieniądza, wyglądzie monet i formach wymiany towarowej na przestrzeni tysięcy lat. Obie części filmu uzupełniają się wzajemnie, choć można obejrzeć jedną część, nie oglądając drugiej. Takie podejście do tematu pozostawi jednak niedosyt wiedzy. Możliwe, że pojawią się pytania, a odpowiedzi na nie zawarte będą albo w jednej, albo w drugiej części. Od zakończenia ostatniej epoki lodowcowej minęło około 10 tysięcy lat. Do momentu jej zakończenia przodkowie człowieka współczesnego prowadzili zbieracko-łowiecki tryb życia, co w praktyce oznaczało przemieszczanie się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu jedzenia. Obecność grubej pokrywy lodowej na terenach zajętych przez lodowce umożliwiała zakładanie jedynie prymitywnych osad z uwagi na ograniczoną dostępność zasobów, a co za tym idzie, małe możliwości przetrwania w przypadku pozostawania na dłużej w jednym miejscu. Ówczesne osady były prymitywne, a ludzie migrowali wraz ze zmieniającymi się warunkami przyrodniczymi, zakładając obozowiska w okolicach krańców lądolodu, gdzie można było łatwiej upolować zwierzynę czy zebrać dziko rosnące owoce. Po ustąpieniu lodowca klimat powoli ocieplał się, a ludzie zaczęli stopniowo przechodzić od koczowniczego do osiadłego trybu życia, organizując się w struktury plemienne, zwane przez antropologów kulturami. Epoka zwana neolitem trwała około 8 tysięcy lat. To właśnie wtedy metodą prób i błędów zorientowano się, że niektóre rośliny nadawały się do uprawy, co eliminowało konieczność ciągłego poszukiwania pożywienia, a w konsekwencji zapewniało stabilniejszą przyszłość społeczności. Zaczęto więc uprawiać pszenicę, jęczmień czy owies oraz hodować zwierzęta jak bydło, owce i kozy. Jedną z pierwszych kultur epoki neolitu była kultura oreniacka, istniejąca w dorzeczu rzek Tygrys i Eufrat na terenach dzisiejszego Iraku, południowego Iranu, północno-wschodniej Syrii i południowo-wschodniej Turcji. Nazwa Mezopotamia oznacza tyle, co ziemia między rzekami. Zdobycze rozwijającej się tam kultury oreniackiej obejmują ceramikę, narzędzia z metalu czy rozwiniętą architekturę. Kultura ta zbudowała i rozwinęła miasta, będące samodzielnymi ośrodkami kultury, handlu i religii. Miasta te często rywalizowały ze sobą o wpływy i kontrolę nad okolicznymi obszarami. Przykładami takich niezależnych miast były Uruk, Ur, Nippur, Lagash czy Eridu. Termin kultura oreniacka pochodzi od Uruk, nazwy jednego z najważniejszych miast w dorzeczu Eufratu i Tygrysu, gdzie znajdowały się słynne dziś na cały świat zikkuraty. Ur, będący innym znaczącym ośrodkiem kultury oreniackiej, jest znane z bogatych znalezisk archeologicznych, jak na przykład grobowiec króla Ur zawierający cenne skarby. Nippur z kolei było miastem sakralnym i religijnym. To właśnie tam znajdował się główny świątynny kompleks, w którym praktykowano kulty religijne. Wzmiankę o jednym z ówczesnych bóstw zawiera film obecny na moim kanale na temat kultu Artemidy. Inne miasto tamtych czasów jest słynny ze znajdujących się tam inskrypcji królewskich
umieszczanych na kamieniach lub glinianych tabliczkach z informacjami o kampaniach wojennych i innych działaniach politycznych tamtejszych królów. Jeden z najstarszych kodeksów prawa, znany jako kodeks Hammurabiego, odnaleziono właśnie w Lagasz, choć kodeks ten jest częściej kojarzony z miastem Babilon. Poza tym w Lagasz naukowcy odnaleźli listy i dokumenty administracyjne z informacjami na temat gospodarki, podatków czy handlu. Kultura oreniacka była więc zaawansowaną jak na ówczesne czasy cywilizacją ze wszystkimi jej zdobyczami. Do przykładów architektury na tyle monumentalnej, że jej pozostałości przetrwały do czasów współczesnych, były na przykład zikkuraty, pałace, mury obronne, mosty i kanały irygacyjne służące nawadnianiu pól uprawnych. Zikkuraty były ceglanymi wieżami świątynnymi o strukturze schodkowej, miejscami kultu i religii, zwieńczonymi na szczytach sanktuariami poświęconymi tamtejszym bóstwom. Jednym z najwspanialszych przykładów wytworów kultury oreniackiej była brama Isztar w Babilonie, na terenie obecnego Iraku, ozdobiona rzeźbami i kolorowymi glazurowanymi kafelkami. Rozwój osiadłego trybu życia, wiążący się z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, wpłynął m.in. na potrzebę wymyślenia środków płatniczych lub wymiany dóbr z kilku powodów. Osiedlanie się i rolnictwo pozwoliły na gromadzenie nadwyżek żywności, których nie można było spożytkować na własne potrzeby. Ponadto produkowano przeróżne dobra. Nie wszystkie społeczności jednak miały dostęp do potrzebnych do ich produkcji zasobów. Dlatego też zaczęto prowadzić wymianę handlową. Jedne społeczności wymieniały swoje nadwyżki z innymi w celu uzyskania różnorodnych dóbr. W przeciwieństwie do niepewnej egzystencji ludów koczowniczych, coraz większy stopień skomplikowania wzajemnych powiązań i związane z tym interakcje o charakterze handlowo-społecznym stopniowo wymusiły powstanie różnego rodzaju zawodów i cechów rzemiosł. Pierwsze formy pieniądza były artykułami ruchomymi, jak sól, ziarna zbóż, bydło, nasiona czy muszle morskich bezkręgowców. W miarę rozwoju rzemiosła formę pieniądza zaczęły pełnić również ozdoby, narzędzia czy biżuteria. W niektórych kulturach formę pieniądza stanowiły kamienie szlachetne jak jadeit czy obsydian. Kamienie takie były trudne do obróbki, co sprawiało, że były wartościowe i trwałe. Ponieważ monety jako środek płatniczy wynaleziono o wiele później, za czasów kultury oreniackiej w rejonie Żyznego Półksiężyca, podstawowym systemem obrotu dobrami i wytworami rąk ludzkich była wymiana towarów, zwana inaczej barterem albo wymianą barterową. Obie zainteresowane strony wymieniały się potrzebnymi im towarami. Wymagano do tego zgody obu stron. Jeśli na przykład jeden z gospodarzy posiadał nadmiar zboża, a drugi drzewa, to obaj mogli umówić się na ich wymianę. Wartość towarów ustalano na podstawie wagi. Na przykład określona ilość jednego rodzaju zboża musiała być tożsama z innym rodzajem zboża poddawanego wymianie. Można było wymienić jedno zwierzę na drugie lub inne towary, na przykład naczynia gliniane. Czasem używano jednostek naturalnych jak kilogramy będące jednostką wagi, czy buszle stanowiące jednostkę objętości. Wymiana barterowa niosła jednak ze sobą szereg wyzwań. Jednym z nich była kwestia podwójnej zgodności. W tym przypadku potrzeby ilościowe obu stron musiały być ściśle określone. Innym wyzwaniem była trudność w określeniu wartości produktów podlegających wymianie, z uwagi na to, że wówczas nie istniała jeszcze jednostka monetarna o ustalonej uniwersalnej wartości. Wartość produktów podlegających wymianie często bywała subiektywna i zależała od procesu negocjacji. Poza tym nie było podziału na mniejsze jednostki, co często mogło stwarzać kłopoty. Na przykład trudno było wymienić jedną owcę czy krowę za 3 lub 4 indyki, jeśli wymieniający potrzebowałby tylko część owcy czy krowy. Kultura oreniacka istniała około 1160 lat.
Pojawiła się przed naszą erą około 3,5 tysiąca lat i trwało do około roku 2340, by następnie przekształcić się i zostać wchłoniętą przez inne cywilizacje jak sumeryjska. Stopniowa asymilacja elementów kultury orniackiej przez Sumerów, w tym języka, religii, technologii i organizacji społecznej, przyczyniła się do rozwoju innych cywilizacji mezopotamskich, takich jak Akadia, Babilon czy Asyria. Kultura oreniacka wytworzyła wiele ważnych osiągnięć cywilizacyjnych, takich jak systemy nawadniania pól, umożliwiające uprawę rolnictwa w suchym klimacie Mezopotamii. Pismo klinowe jest jednym z najstarszych systemów pisma na świecie i to również jest zasługa kultury oreniackiej. Oreniacy przyczynili się również do upowszechnienia i wykorzystania koła, mimo że wynalazek ten przypisywany jest innym kulturom. Północna Mezopotamia, około roku 2334 przed naszą erą. Po podbiciu i zjednoczeniu takich miast jak Kisz, Lagash, Uruk, Ur, Nippur, Adab i Kutszara, król Sargon zwany Wielkim zakłada pierwsze w historii ludzkości zjednoczone Imperium Akadyjskie. Imperium to rozwija się na terenach dzisiejszego Iraku, części Syrii, Turcji i Iranu, tak jak poprzedzająca je kultura oreniacka. Akkad, najważniejsze miasto Akadyjczyków, było ich stolicą. Historia uzna Sargona Wielkiego za postać legendarną, mimo że nie ma pełnych i jednoznacznych źródeł historycznych dotyczących jego życia i panowania. Informacje na jego temat pochodzą głównie z legend, inskrypcji i zapisów historycznych napisanych przez jego następców i inne starożytne źródła. Wielu historyków uważa jednak, że Sargon Wielki mógł być postacią rzeczywistą, a jego wspaniałe czyny i zdobycze opisane w źródłach mogły być oparte na prawdziwych wydarzeniach. Imperium Akadyjskie było wielonarodowym tworem, a język akadyjski stał się lingua franca tamtejszego regionu. Akadyjczycy pozostawili po sobie wiele inskrypcji i zapisów dotyczących m.in. prawa i literatury. Nie używali jeszcze pieniędzy w dzisiejszym rozumieniu, jednak poszli o krok dalej od swoich poprzedników. Nadal praktykowano wymianę barterową i systemy wagowe, wykorzystywano jednak w handlu srebro i miedź jako środki wymiany wartości. Metale te nie miały kształtu monet, a raczej sztabek lub ich wyważanych ilości. Królestwo Babilonu, około 2300 lat przed naszą erą. Na terenie południowej Mezopotamii, w odległości około 160 km na południowy zachód od stolicy Imperium Akadyjskiego, rozwija się miasto Babilon, stolica Królestwa Babilonu. W przeszłości oba te regiony terytorialnie nakładały się na siebie, będąc integralną częścią Mezopotamii. Trwająca kilka tysięcy lat historia Królestwa Babilonu jest długa i skomplikowana, co z pewnością stanowi materiał na osobny film. Wystarczy tylko zaznaczyć, że za czasów swojego istnienia królestwo to zrodziło dwie słynne postaci. Hammurabiego, słynnego króla, którego kodeks zwany jest dziś kodeksem Hammurabiego, oraz Nabuchodonozora II, jednego z najważniejszych władców babilońskich, który rozbudował królestwo i zniszczył świątynię jerozolimską, co było traumatycznym wydarzeniem dla Żydów i miało głęboki, dalekosiężny wpływ na ich kulturę i tożsamość religijną. Zniszczenie świątyni w 586 roku przed naszą erą zaskutkowało zesłaniem wielu Żydów do Babilonu, co w literaturze religijnej określane jest jako niewola babilońska. Wydarzenie to jest często opisywane w Biblii, zwłaszcza w księdze Jeremiasza i księdze Lamentacji, jako ogromna tragedia. Wróćmy do kwestii handlowych i sposobów wymiany dóbr. W Babilonie, tak jak za czasów kultury oreniackiej, czy na terytorium Imperium Akadyjskiego, najbardziej podstawową formą wymiany towarowej był barter. Istniały tam rozwinięte systemy wagowe,
używane do pomiaru wartości towarów i ustalania cen. Oto kilka z nich. Szekel był jednostką masy służącą do pomiaru wagi różnych towarów, w tym np. srebra, złota, ziarna, oliwy czy wełny. Najmniejszą jednostką wagi był szekel, następnie mina i talent. Mina równa była 60 szeklom, talent zaś był równoważny 60 minom. Oznaczało to, że talent ważył tyle co 3600 szekli. Gerach stanowił większą jednostkę masy niż szekel i używano go do odmierzania towarów takich jak ziarna, owoce, oleje i inne produkty codziennego użytku. Aby zapewnić uczciwość w handlu, urzędnicy babilońscy kontrolowali ważenie i pomiar towarów, a systemy wagowe były bardzo starannie standaryzowane. Poza wymienionymi jednostkami miary w Babilonie używano m.in. tzw. systemu aryjskiego, wykorzystywanego w handlu międzynarodowym z cywilizacjami takimi jak Asyria czy Persja. Ten system wagowy, znany również jako system wagowy perski, był wykorzystywany w starożytnej Persji do pomiaru towarów i kruszców. Podstawową jednostką masy w tym systemie była mina lub manech, równa około 498 gramom. Minę z kolei dzielono na mniejsze jednostki, takie jak szekel, daroik i bekan. Szekel równał się około 8,3 grama i był mniejszy od miny. Daroik był równy 20 szeklom, co odpowiadało około 166,6 grama. Ostatni z omawianych, bekan, był równy 10 daroikom, co odpowiadało około 1,666 tysięcznych grama. Ostatecznie przeliczanie mas w starożytnych systemach było dość skomplikowane, ponieważ zależało od konkretnego regionu i okresu w historii. Asyria. Około 2400 lat przed naszą erą. Północna Mezopotamia. W początkach swego istnienia obszar późniejszego Imperium Asyryjskiego zamieszkiwały różne plemiona semickie. Do czasu swojego upadku, około VII wieku przed naszą erą, wskutek m.in. konfliktów wewnętrznych, poza pismem klinowym i monumentalną architekturą, Asyria wytworzyła rozbudowany system administracyjny i biurokratyczny. W VI wieku przed naszą erą, w czasach króla Asurbanipala, powstała słynna biblioteka w Niniwie, zawierająca tysiące tabliczek z inskrypcjami i tekstami literackimi, takimi jak eposy i mity mezopotamskie. Asyryjczycy opanowali metodę leczenia, posiadali wiedzę na temat roślin leczniczych i prowadzili dokumentację medyczną, co przyczyniło się do rozwoju medycyny w regionie Mezopotamii. Imperium Asyryjskie znane było z doskonałej sztuki wojennej i technologii militarnych. Asyryjczycy stworzyli potężną armię, co było jednym z czynników sukcesu imperium. Kraj ten miał również swoje kodeksy prawne, choć nie tak sławne jak kodeks Hammurabiego. Asyryjczycy, Babilon i przez pewien okres Imperium Akadyjskie, poza okresami starć zbrojnych z sąsiadami, prowadzili między sobą ożywione kontakty handlowe. Na terenach Imperium Asyryjskiego również wykorzystywano systemy wagowe, takie jak w Babilonie czy Imperium Akadyjskim. Podstawową jednostką masy był szekel asyryjski, który podobnie jak w Babilonie i Imperium Akadyjskim dzielono na miny, talenty i gery. Chiny. Górny paleolit. Najstarsze kultury z terenu Chin datowane są na górny paleolit, gdy ludzie prowadzili koczowniczy, łowiecko-zbieracki tryb życia. W dużym skrócie, ludzie kultury Chemudu z okresu około 5500 a 3300 lat przed naszą erą, zamieszkując rejony rzeki Jangtzy, trudnili się rolnictwem i rybołówstwem. Zajmowali się również tworzeniem wyrobów z ceramiki i garncarstwem. Przedstawiciele kultury Yangshao, zamieszkujący te tereny pomiędzy 5000 a 3000 lat przed naszą erą, trudnili się rolnictwem, wyrobem ceramiki i budową osiedli, które zamieszkiwali. Kultura Dawenkou z okresu około 4300 do 2500 lat przed naszą erą znana jest z wyrobu ceramiki, rzeźbienia w kościach i wyrabiania ozdób z jadeitu.
Przedstawiciele kultury Longshan z okresu około 3000 do 2000 lat przed naszą erą konstruowali już budowle obronne oraz wyrabiali narzędzia ceramiczne. Ramy czasowe powstania Chin jako państwa są bardzo trudne do określenia. Istnienie pierwszej chińskiej dynastii Xia z okresu pomiędzy około 2100 a 1100 lat przed naszą erą nie jest do końca pewne, ponieważ wiedza ta opiera się na legendach i starożytnych tekstach. Z kolei dynastia Shang, która nastąpiła po niej, jest lepiej udokumentowana historycznie. Czasy dynastii Zhou, przypadające na okres pomiędzy XI a III wiekiem przed naszą erą, były czasami rozwoju konfucjanizmu i taoizmu. Kolejna dynastia Qin z III wieku przed naszą erą ustanowiła pierwszego cesarza Chin, Qin Shi Huanga. To właśnie ten cesarz jest związany z powstaniem Wielkiego Muru Chińskiego i terakotowej armii. Dopiero za czasów dynastii Han doszło do rozkwitu kultury chińskiej, w tym nauki, literatury i filozofii. Okres ten to również czas początków kontaktów Chin z innymi cywilizacjami tamtego okresu, takimi jak Indie, państwa Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu czy Europy. Kontakty te odbywały się poprzez wykorzystanie interkontynentalnej sieci szlaków handlowych, znanej jako Jedwabny Szlak. Umożliwiało to wymianę towarów, kultury, wiedzy i idei pomiędzy cywilizacjami wschodu i zachodu. Pierwsze monety pojawiły się w Chinach już za panowania dynastii Zhou, sprawującej władzę od XI do III wieku przed naszą erą. Monety te nosiły nazwę qian i wykonywano je z brązu. Nie były to jednak typowe okrągłe monety, podobne do znanych nam dziś. Miały formę narzędzi rolniczych, jak sierpy czy pługi. Odlewano je w różnych kształtach, zależnie od regionu i czasu. Na terenie Chin, podobnie jak w innych starożytnych cywilizacjach, w kwestii handlu obowiązywała wymiana na zasadach barteru. W miastach i większych osiedlach działały targi, na których sprzedawano i wymieniano produkty. Wykorzystywano jednostki miar niezbędne do określania m.in. masy, długości czy powierzchni. W odróżnieniu od cywilizacji w rejonie Mezopotamii, Chiny używały własnych jednostek miar. Oto tylko kilka przykładów. Jednostka długości o nazwie li używana była do określania długości i równa była około 500 metrom. Jin była jednostką masy podobną do funta, używaną do ważenia towarów takich jak jedzenie i tkaniny. Mu była jednostką powierzchni, używaną do pomiaru obszarów rolniczych. Jedna mu była równoznaczna 0,06 hektara. Shi była jednostką objętości, używaną do pomiaru pojemności naczyń, takich jak garnki i dzbanki. Systemy miar w starożytnych Chinach różniły się w zależności od regionu kraju, ale ogólnie obowiązujące standardy były ustalane przez władze centralne. Pierwsze okrągłe monety, przypominające dzisiejsze, pojawiły się w Chinach w okresie panowania dynastii Qin w II wieku przed naszą erą, a szczególnie za czasów pierwszego cesarza Qin Shi Huanga. Wykonywano je z miedzi z otworem w środku, co umożliwiało spinanie ich na sznurkach. Później kolejne rodzaje monet wykonywano z brązu, srebra i złota. Służyły jako środek płatniczy i były wykorzystywane w handlu, zarówno wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Najbardziej charakterystyczną monetą dynastii Qin była tzw. ban liang, co dosłownie oznaczało pół lianga, przy czym lianga była jednostką masy. Tej standardowej monety używano za czasów dynastii Qin i na początku kolejnej dynastii Han. Wagowo wartość lianga wynosiła około 16 gramów, więc pół lianga miała równowartość wagową około 8 gramów. Masa lianga mogła różnić się w zależności od czasu i miejsca. Ban liang był jednostką referencyjną, inne monety posiadały więc odpowiednie proporcje w stosunku do ban lianga. Oprócz wspomnianych monet z otworem w środku, inne monety dynastii Qin posiadały wygrawerowane znaki wskazujące wartość i pochodzenie monety. W większości monety z czasów dynastii Qin wykonywano z brązu, choć również z cynku i złota. Monety bito w centralnych mennicach kontrolowanych przez państwo, co umożliwiało cesarzowi zachowanie kontroli nad pieniądzem.
Po krótkim okresie panowania dynastii Qin i wprowadzeniu pierwszych okrągłych monet, numizmatyka chińska rozwijała się przez wiele dynastii i epok, w wyniku czego powstało wiele rodzajów monet chińskich, posiadających różne kształty, rozmiary i wzory, wykonywane z różnych materiałów. Te cechy charakterystyczne pomagają naukowcom określić okres ich wybijania. W obiegu były również monety z wygrawerowanymi rysunkami zwierząt, roślin, bóstw lub innych symboli. Rysunki te często były związane z określonymi wierzeniami lub wartościami kulturowymi. W późniejszych okresach w historii Chin wprowadzono monety wykonywane ze srebra i złota, posiadające wyższą wartość. Niektóre dynastie wytwarzały monety kwadratowe lub sześciokątne. Ponadto podczas różnych wydarzeń, jak np. koronacje cesarzy czy ważne rocznice, bito specjalne monety okolicznościowe. Przez tysiąclecia w historii Chin pojawiło się wiele różnych form pieniądza. Poza monetami brązowymi z otworem w środku, z okresu wspomnianej dynastii Zhou, w kolejnych dynastiach pojawiały się monety wykonane z miedzi i srebra. W okresie panowania dynastii Qing, panującej w Chinach przez wiele dziesięcioleci, emitowano miedziane monety znane jako qian. Były szeroko używane i produkowane w dużych ilościach. Współczesny angielski termin cash, oznaczający pieniądze w formie gotówki, pochodzi od chińskiego słowa qian, w starożytnych transkrypcjach wymawianego również jako cien. W miarę rozwoju kontaktów handlowych i kulturowych między Chinami a światem zachodnim, termin qian został zapożyczony przez portugalski jako caixa, potem hiszpański caja, by następnie zostać przejętym przez angielski jako cash. Historia Chin potrafi zaskoczyć niejednego pasjonata tego tematu. Jednym z ewenementów dotyczących kraju środka jest fakt, że monety o nazwie Saisi znajdowały się w obiegu od starożytności aż po czasy współczesne. Monety te miały kształt srebrnych płytek, łódeczek, kwiatków lub żółwi, co ułatwiało ich przechowywanie i kontrolowanie wagi. Wykonywano je ze srebra lub złota i były cenione za swoją wartość materialną. Różniły się rozmiarami, kształtem i wygrawerowanymi na nich znakami. Poza użyciem ich w transakcjach handlowych stanowiły formę oszczędzania wartości. Za czasów dynastii Qing, sprawującej władzę między XVII a XIX stuleciem, która wprowadziła standardy wagowe dla Saisi, tego środka płatniczego używano na terenie całego kraju. Dopiero wraz z modernizacją i rozwojem bankowości w XX wieku monety te stopniowo wyszły z obiegu. Nadal jednak w niektórych regionach Chin Saisi mogą być używane jako środek płatniczy i forma oszczędzania. Innym niezwykłym faktem w historii Chin było wynalezienie pieniędzy papierowych znanych jako jiaozi lub jiaochao. Były to czasy dynastii Tang, sprawującej rządy między 618 a 907 rokiem naszej ery. To właśnie jiaozi były pierwszą formą papierowego pieniądza w historii ludzkości. Wprowadzenie tych swoistych banknotów do obiegu związane było z potrzebą wymiany handlowej oraz redukcji obciążenia gospodarki monetami metalowymi. Te pierwsze papierowe pieniądze miały formę certyfikatów emitowanych przez rząd. Stanowiły zaświadczenie rządowe o posiadanej przez skarbiec państwowy określonej ilości srebra i złota. Banknoty tego rodzaju pierwotnie były używane na terenach miejskich i można je było wymieniać na metale szlachetne. Papierowe pieniądze bardzo ułatwiły prowadzenie transakcji handlowych, ponieważ były znacznie lżejsze od monet metalowych i można je było wydawać na o wiele większą skalę. Chińskie banknoty ewoluowały w ciągu wieków, a ich forma i wygląd zmieniały się w zależności od dynastii i okresów. Obecnie współczesną oficjalną walutą Chin jest yuan renminbi, znany również jako RMB. W innych częściach świata pierwsze papierowe pieniądze podobne do chińskich pojawiły się dopiero w średniowieczu. Było to w VIII wieku za czasów panowania kalifa Haruna al-Rashida na terenie Tunezji, Algierii i Maroka, dzisiejszy Magreb. Były to tzw. dirhamy i banknoty zwane dinarami.
Papierowe pieniądze w Europie zaczęto wydawać w XVII wieku. Pierwsze banknoty pojawiły się we Włoszech, w Republice Weneckiej w 1609 roku. Były to tzw. ceccino, w liczbie mnogiej ceccini, złote dukaty w formie papierowych banknotów. Republika Wenecka była podówczas jednym z ważniejszych ośrodków europejskiego handlu. Podobnie jak w Chinach kilkaset lat wcześniej, tu również zapanowała potrzeba ułatwienia transakcji handlowych oraz redukcji kosztów przechowywania i przewożenia ogromnej ilości złota. Afryka Północna. Około 8000 lat temu tereny współczesnej pustyni Sahary pokryte były drzewami, oferując żyjącym tam ludziom lepsze warunki życia niż obecnie. W tamtych czasach teren ten, przypominający dzisiejsze stepy i sawanny, usiany był licznymi jeziorami, poprzecinany rzekami i pokryty obszarami trawiastymi. W takich warunkach żyjący tam ludzie zajmowali się rolnictwem, łowiectwem i wypasem zwierząt. Klimat regionu ulegał ciągłym zmianom, a obszary wcześniej żyzne stopniowo zamieniały się w tereny półpustynne i pustynne. Ludzie przenosili się więc w okolice bardziej żyzne, jak Dolina Nilu. Z czasem, dokładnie nie wiadomo kiedy, ze względu na brak konkretnych danych historycznych, potomkowie ludów, które przeniosły się w okolice Doliny Nilu, utworzyli dwie odrębne krainy – Górny i Dolny Egipt. Pierwsze państwo, które pojawiło się na tamtym terenie, znane jako Egipt, powstało prawdopodobnie około roku 3100 przed naszą erą w wyniku zjednoczenia tych dwóch odrębnych do tej pory państw. I tak w okresie Starego Państwa, pomiędzy około 2686 rokiem a 2181 przed naszą erą, Egipt zjednoczony był pod berłem jednego władcy, a system wymiany dóbr opierał się głównie na wymianie barterowej. Wymiana towarowa pomiędzy cywilizacją Egiptu a Fenicją była bardzo istotnym elementem kontaktów handlowych na obszarze regionu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Egipt znany był ze swych bogactw naturalnych jak złoto czy srebro. Fenicja natomiast słynęła z produkcji wyrobów szklanych, barwników do tkanin i innych towarów luksusowych. Morze Śródziemne stanowiło naturalną drogę handlową między tymi dwoma państwami. Fenicjanie, będąc potęgą morską, byli wspaniałymi żeglarzami i budowniczymi statków. Do konstruowania takich dóbr jak łodzie, budynki czy meble Egipcjanie potrzebowali drewna cedrowego, a Fenicja była głównym dostawcą tego surowca. Na wymianie barterowej korzystały więc obie zainteresowane strony. Ponadto Fenicja słynęła z produkcji ekskluzywnych, bardzo drogich barwników purpurowych, pozyskiwanych z morskich ślimaków mureksów, wykorzystywanych do barwienia tkanin. W Egipcie przez bardzo długi czas nie wprowadzono żadnej jednostki o charakterze monetarnym w dzisiejszym rozumieniu. W czasach przed rzymską okupacją Egiptu dynastia Ptolemeuszy wybijała własne srebrne monety z wizerunkami swoich władców. Monety te były znane jako drachmy. W czasach okupacji greckiej i rzymskiej na terenie Egiptu pojawiły się monety ze znacznikami wartości jako środki płatnicze. Oto ważniejsze z nich. Drachmy weszły do użycia na terytorium Egiptu po podboju tego kraju przez Aleksandra Wielkiego w 332 roku przed naszą erą, na których mogły znajdować się podobizny samego Aleksandra i jego następców, ale również symbole związane z grecką mitologią. W miastach greckich na terytorium Egiptu wybijano tetradrachmy, srebrne monety o wartości 4 drachm. Posiadały one różne wzory z wizerunkami bogów, władców lub symboli religijnych. Drachmy były mniejszymi srebrnymi monetami, często wybijanymi w greckich miastach. Po zdobyciu Egiptu przez Rzymian, denar rzymski stał się powszechną monetą w tamtym regionie. Denary wybijano ze srebra i umieszczano na nich wizerunki cesarzy lub symbole rzymskie. Aureus rzymski był złotą monetą o bardzo wysokiej wartości, używaną w Cesarstwie Rzymskim przez przedstawicieli wyższych klas społecznych, jak arystokraci, senatorowie, dowódcy wojskowi i bogaci przedsiębiorcy. Aureus był wykorzystywany przede wszystkim do przechowywania bogactwa
i dokonywania transakcji handlowych na wysokim szczeblu. Wartość tej monety była zbyt wysoka dla większości mieszkańców cesarstwa. Cesarze rzymscy wybijali aureusy z własnymi wizerunkami, co było wyznacznikiem ich władzy i prestiżu. Poza wyżej opisanymi, w obiegu były również monety z wizerunkami greckich bogów i bohaterek mitologii greckiej, które mogły być wykorzystywane do celów kultowych i religijnych. Grecy założyli w Egipcie miasta takie jak na przykład Aleksandria, która z czasem stała się ważnym ośrodkiem handlowym i kulturowym. Miasta takie biły własne monety noszące inskrypcje związane z miejscowym kultem lub sprawowaną władzą. Po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego i w późnym antyku Egipt był częścią Cesarstwa Wschodniorzymskiego, znanego częściej pod nazwą Bizancjum. W tamtym okresie w Egipcie wizerunki cesarzy rzymskich wybijanych na monetach zastąpiono podobiznami cesarzy bizantyjskich. Okres średniowiecza to w Egipcie czas ogromnych zmian we wzornictwie na wybijanych monetach. Wzornictwo tego okresu oparte było na wzorze i systemie monetarnym Solidusa. Solidus był złotą monetą, pozostającą w obiegu w obu częściach cesarstwa. Monety związane z Solidusem często miały podobne wzory, wagi lub zbliżone do niego wartości nominalne. System ten był szeroko stosowany przez wiele wieków w różnych częściach cesarstwa. A potem przyszli Arabowie. Gdy pod wodzą kalifa Umara ibn al-Kattaba Arabowie zdobyli Egipt, wprowadzili również własne monety oparte na wzorach islamskich. Najważniejszą z nich był dinar wybijany ze złota. Oprócz nich wybijano również srebrne monety znane jako dirhamy oraz monety miedziane zwane fulus, często zawierające inskrypcje z Koranu i nawiązujące do wartości religijnych islamu. Za czasów arabskiej dynastii Fatemidów, sprawującej władzę od IX do XII wieku, wybijano m.in. złote dinary i srebrne dirhamy Fatymidów. Po przejęciu władzy przez Imperium Osmańskie w Egipcie od XVI aż do początku XIX wieku wybijano monety srebrne, miedziane, jak również emitowano papierowe banknoty. Najbardziej znaną monetą tego okresu były srebrne akcze, produkowane w różnych nominałach. Zawierały one inskrypcje w języku osmańskim wraz z portretem aktualnego władcy, sułtana. Oprócz akcze wybijano również miedziane monety znane jako para, mające mniejszą wartość i używane w codziennych transakcjach. W pierwszym okresie istnienia Cesarstwa Rzymskiego, od V wieku przed naszą erą aż do jego podziału w IV wieku naszej ery na Cesarstwo Zachodniorzymskie i Bizancjum, wybijano różne rodzaje monet. Oto najważniejsze z nich. Asy z łacińskiego as były monetami miedzianymi o niskiej wartości nominalnej, których używano w codziennych transakcjach. Na pierwszych monetach widniał wizerunek Hermesa, greckiego boga, przewodnika podróżnych, handlu i komunikacji. W późniejszym okresie głowę Hermesa zastąpiono wizerunkiem panującego cesarza. Dupondius. Były to miedziane monety o wartości dwukrotnie wyższej niż asy. Zawierały podobiznę panującego cesarza. Sestercje z łaciny sestertius były monetami o dużej wartości nominalnej, używane do wypłacania większych sum. Posiadały wizerunek głowy panującego cesarza i różne inskrypcje. Denary z łaciny denarius były srebrnymi monetami o mniejszej wartości niż sestercje, ale były nadal szeroko używane w handlu. Oprócz wizerunku cesarza, na denarach widniały różne alegoryczne symbole. Wspomniany wcześniej aureus znajdował się w obiegu na terenach całego terytorium, zajmowanego wówczas przez Cesarstwo Rzymskie. Antoniany, znane również jako podwójne denary, były wybijanymi ze srebra monetami, wprowadzonymi do obiegu przez cesarza Karakale w III wieku naszej ery. Początkowo posiadały wartość dwukrotnie przewyższającą denara, jednak z czasem ilość zawartego w nich srebra uległa zmniejszeniu. Follis były monetami miedzianymi, emitowanymi w różnych nominałach, zwłaszcza w okresie późniejszym. Początek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
przypada na rok 286 naszej ery. Cesarz Dioklecjan wprowadził wtedy reformy administracyjne dzielące ogromne cesarstwo na zachodniorzymskie i wschodniorzymskie – Bizancjum. Reformy miały na celu ułatwić zarządzanie ogromnym terytorium oraz zwiększyć obronność imperium. W tamtym okresie wybijano podobne monety co we wczesnym etapie istnienia cesarstwa. Pierwsze monety greckie pojawiły się około VII wieku przed naszą erą w różnych starogreckich miastach-państwach. Były to tzw. monety elektronowe. Elektron był stopem złota i srebra. Pierwsze pojawiły się w VII wieku przed naszą erą w Milezji, starożytnej greckiej kolonii na wybrzeżu dzisiejszej Turcji. Monety te miały nieregularne kształty i różne wagi. Posiadały wizerunki zwierząt i roślin. Wczesne greckie monety pojawiły się również w krainie o nazwie Lidia na terenie dzisiejszej Turcji. Miały formę ważonych kawałków metalu. Ateny były jednym z najważniejszych miast państw w starożytnej Grecji już w VI wieku przed naszą erą. Pierwsze monety zwano owcami, ponieważ przedstawiały wizerunek jagnięcia. Przed okresem helleńskim, czyli zanim na arenę wszedł Aleksander Wielki i jego następcy, monety greckie zmieniały się przez wieki, poczynając od bardzo prostych kształtów i materiałów, aż do bardziej złożonych. Oto kilka najważniejszych przykładów. Monety liściaste, z łacińskiego ex fragmentum, były w rzeczywistości ciętymi kawałkami srebra lub stopu srebra i złota, noszącego nazwę elektronu. Miały one nieregularne kształty, które często przypominały liście. Monety te nie posiadały jeszcze żadnej ornamentyki jak inskrypcje czy wzory. Stater. Wraz z rozwojem mennictwa pojawiały się monety o coraz bardziej regularnych kształtach, jak na przykład statery. Były to srebrne monety, często z wygrawerowanymi wizerunkami bóstw lub alegoriami. Drachmy były mniejszymi jednostkami srebrnych monet, dość powszechnie używanymi w starożytnej Grecji. Monety te były emitowane przez greckie miasta-państwa, często posiadając unikalne wzory i inskrypcje odzwierciedlające lokalną kulturę i historię. Poza drachmami w niektórych regionach, takich jak Sycylia, używano monet owalnych z wizerunkami różnych bóstw i symboli. Po okresie helleńskim i śmierci Aleksandra Wielkiego Grecja stała się częścią Imperium Romanum i w okresie późniejszym częścią Cesarstwa Bizantyjskiego. W związku z tym w obiegu znajdowały się monety rzymskie, a potem bizantyjskie ze swoimi symbolami religijnymi. W 1453 roku Imperium Osmańskie pod dowództwem Mehmeta, zwanego zdobywcą, przejmuje kontrolę nad umierającym Bizancjum i Osmanowie wprowadzają własny system monetarny. Na terenach tureckich, w tym Anatolii i na Bałkanach, wprowadzono w obieg monety arabskie i muzułmańskie. Poza wspomnianymi wcześniej akcze, w obiegu znalazły się również sułtany. Były to złote monety emitowane przez różnych sułtanów osmańskich. Sułtani były monetami wykorzystywanymi w transakcjach handlowych o charakterze międzynarodowym, znane z wyrafinowanego wzornictwa i wysokiej jakości wykonania. Również wspomniane wcześniej para były miedzianymi monetami używanymi w codziennych transakcjach. Emitowane w różnych nominałach, para często zdobione były inskrypcjami i motywami roślinnymi. Mimo zdobycia Konstantynopola przez Osmanów, jeszcze przez wiele dziesięcioleci na niektórych obszarach monety Abbasydów z okresu ich panowania w Bagdadzie nadal znajdowały się w obiegu. Po okresie antyku Grecja znajdowała się pod panowaniem różnych imperiów i królestw. Pojawiały się tam różne rodzaje monet. W zależności od tego, do kogo należała wtedy Grecja, wybijano monety rzymskie, bizantyjskie, muzułmańskie czy monety krzyżowców. W okresie krucjat część terytoriów Grecji kontrolowali krzyżowcy, emitując własne monety. Służyły one finansowaniu ich kampanii podczas wędrówki do Ziemi Świętej. Korzystali oni ze wsparcia Wenecji, emitując monety weneckie wykorzystywane na zdobytych terenach. Łacinnicy, którzy zdobyli Konstantynopol w 1204 roku, w czasie czwartej krucjaty,
Stworzyli tam Królestwo Konstantynopola, które przestało istnieć po kilkudziesięciu latach. Ich monety nosiły wizerunki cesarzy łacińskich i posiadały łacińskie inskrypcje. Krzyżowcy, którzy zdobyli tereny w Grecji, takie jak Ateny i Achaja, emitowali własne monety z wizerunkami władz i własnymi symbolami krzyżowców. Na zdobytych terenach Grecji również templariusze i joannici wybijali własne monety. Po okresie krucjat monety krzyżowców wyszły z użycia, gdy tereny te powróciły pod jurysdykcję Bizancjum. W średniowieczu, w okresie bizantyjskim, wybijano różne rodzaje monet. Z pomiędzy nich można wymienić choćby follis. Na awersie umieszczano wizerunek monarchy, na odwrocie natomiast zazwyczaj widniały symbole religijne lub inskrypcje. Innym rodzajem były wspomniane solidusy. Monety te emitowano w Bizancjum i były one jednymi z najważniejszych jednostek monetarnych w średniowieczu. Solidusy były znane z doskonałej jakości wykonania i używano ich w handlu międzynarodowym. Z kolei monety o nazwie semissis wykonywano ze złota i używano powszechnie w handlu. Semissis posiadały mniejsze nominały niż solidusy. Tremissis były monetami złotymi o 1/3 wartości solidusa. Pod koniec XII wieku wprowadzono do obiegu złote monety zwane hyperperonami. Emitowano je w Bizancjum przed upadkiem tego imperium. Asprontrachy były monetami o stosunkowo niskiej jakości, również emitowanymi u schyłku Cesarstwa Bizantyjskiego. Ostatnim wartym wzmianki okresem w numizmatycznej historii Grecji jest czas przed przyjęciem przez Grecję europejskiej waluty euro. Zanim do tego doszło, walutą Grecji były drachmy. Były to srebrne i miedziane monety wybijane w Grecji przez wiele dziesięcioleci od uzyskania przez Grecję niepodległości w 1832 roku aż do wprowadzenia euro w 2001 roku. W drugiej części filmu opowiem o konsekwencjach wynalezienia pieniądza na przestrzeni wieków. Tymczasem zainteresowanych numizmatyką odsyłam do internetu w poszukiwaniu cennych skarbów. Przedstawione zdjęcia dawnych monet mogą się różnić od faktycznych numizmatyków ze względu na czysto informacyjny charakter filmu.